taka jak dzisiaj, to jest sygnał, że przed nami niewątpliwie pojawią się bardzo gorące dni. Dni, kiedy w mieście temperatura przekroczy 30 stopni. Osoba zdrowa, sprawna, w młodym i w średnim wieku odruchowo sięga po zimną wodę, chowa się w cień. Jest zupełnie inaczej w przypadku osób 85-letnich i starszych. Czemu tak jest, że nadzorowanie płynów i pilnowanie izolacji termicznej osób starszych jest takie ważne, a właściwie nawet chroni ich czasami przed bardzo ryzykownymi następstwami przegrzania organizmu? Dzieje się tak dlatego, że organizm osoby starszej produkuje już w sposób niewystarczający białek, które chronią przed przegrzaniem organizmu. Mamy taką pulę dobrych, chroniących nas przed przegrzaniem organizmu białek. Nazywają się te białka HSP, białka szoku termicznego, Heat Shock Proteins. Po dużej fali upałów widzimy radykalne pogorszenie zdrowia osób chorych na otępienie. Nawet bywa tak, że często w wakacje okazuje się, że była fala upałów i pewna grupa naszych pacjentów po prostu nie żyje. Jest sporo do zrobienia, jeśli chodzi o samorządy, dlatego że to one powinny dużo wcześniej mieć tą identyfikację osób starszych, zależnych i przede wszystkim samotnych. Tych osób, które zażywają dużo leków, bo to też ułatwia taki szok termiczny. Ja mówię o tym celowo, żeby pokazać, jak istotne będzie to, żeby się tą informacją podzielić i wymienić, żebyśmy umieli zabezpieczyć szczególnie te osoby niesamodzielne, te, które zależą od opiekuna, żebyśmy umieli sobie wyobrazić, kto z osób w naszym otoczeniu, w naszym sąsiedztwie wymaga tego, żeby do niego zaglądnąć, bo on może sobie sam nie kupić tych 5 butelek wody, a w momencie, kiedy otworzy balkon i wypije gorącą herbatę, kiedy się jeszcze pójdzie poopalać, jego organizm tego nie wytrzyma. I obserwujemy w dość krótkim czasie, to jest kwestia dosłownie kilkunastu godzin, że nagle ktoś gubi orientację, zaczyna być podsypiający, a potem jego temperatura przekracza 40 stopni i to już są ewidentne dowody na to, że to już jest szok cieplny. Jeśli się taka sytuacja zdarzy, że przez kilka dni w mieście temperatura przekroczy 30 stopni, nie wychodźcie Państwo niepotrzebnie w południe, wychodźcie bardzo wcześnie rano i bardzo późno wieczorem. Zasłaniajcie okna kotarami, żaluzjami. Zgromadźcie sobie w lodówce sporą ilość wody mineralnej i pijcie tą wodę schłodzoną. Nie pijcie gorących płynów w postaci gorącej herbaty i gorącej zupy wtedy, kiedy na dworze jest 30 stopni, bo organizm musi schłodzić do 36,8 stopni Celsjusza nasze wnętrze. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wychodzicie ubrani. Mają to być przewiewne ubrania, koniecznie zacienieniem głowy. To może być kapelusz, może być parasol. Pamiętajcie Państwo o osobach starszych. Starajcie się podpowiedzieć, gdzie jest miejsce, gdzie można kupić zimną wodę, albo gdzie jest punkt, gdzie można się napić. Podpowiadajcie, jak widzicie starszą osobę siedzącą na słońcu, żeby weszła do pomieszczenia, gdzie jest klimatyzacja. A wreszcie dbajcie o to, będąc szczególnie osobami, które mają wpływ na przestrzeń publiczną, żeby w naszych miastach nie brakowało ławek w zacienionych miejscach, żeby pojawiały się takie projekty, gdzie przed falą upałów do wszystkich seniorów, szczególnie w dużych osiedlach, trafiła informacja, nawet wydrukowana ulotka, że idzie fala upałów, proponujemy pozostać w domu, proponujemy zaopatrzyć się w wodę. To niestety będzie się wydarzało coraz częściej. Nie uciekniemy od umiejętności życia w takim świecie, gdzie w okresach letnich będziemy narażeni na bardzo wysokie temperatury.